Cześć, witam Was w trzeciej części mojej trylogii poświęconej pamięciom, a w tej części zajmiemy się nielubianymi, a może właśnie lubianymi pamięciami DRAM. A dlaczego one są nielubiane? Ano dlatego, że są troszeczkę bardziej skomplikowane niż wcześniej poznane pamięci SRAM i w związku z tym myślę, że w 99% projektów internetowych nie znajdziecie tego typu pamięci. Zamiast tego ich twórcy wybierają o wiele prostsze w obsłudze pamięci statyczne. A o tych pamięciach statycznych i w jaki sposób je używać możecie dowiedzieć się w pierwszej części mojej trylogii. Pamięci dynamiczne też posiadają swoje zalety, do tego stopnia są one istotne, że spotkacie je także we współczesnych komputerach. Jednak my dzisiaj zajmiemy się prekursorami tych nowoczesnych pamięci dynamicznych. Powiem Wam kilka słów na temat tego, w jaki sposób one działają. No i oczywiście zbudujemy urządzenie, które się przyda w warsztacie każdego elektronika, który zajmuje się komputerami retro, a mianowicie tester pamięci dynamicznych DRAM. Ale nie martwcie się, w tym odcinku nie będę mówił tylko o starociach sprzed lat, będę mówił także o programowaniu nowoczesnych mikrokontrolerów, o tym, w jaki sposób używać ich zasoby, między innymi jak w zaawansowany sposób korzystać z dostępnych timerów. No to zacznijmy od tego, dlaczego pamięci DRAM. Pierwszy powód jest dosyć oczywisty. Ci z Was, którzy zajmują się starszym sprzętem, reanimacją starych komputerów, wiedzą, że w nich znajdziemy właśnie tego typu pamięci i w dodatku wiemy, że one bardzo często są przyczyną niedziałania takiego komputera. Oczywiście odmiany tych pamięci dynamicznych znajdziemy także w każdym współczesnym komputerze, w związku z tym poznanie pewnych podstaw ich działania może się okazać przydatne dla zrozumienia współczesnej elektroniki. Drugi powód, dla którego chcę się właśnie tymi pamięciami zająć, związany jest z tym, że o nich mówi się bardzo mało. A dlaczego mówi się o nich mało? Bo ich nie lubimy, a nie lubimy ich dlatego, że w porównaniu do pamięci statycznych ich obsługa jest zdecydowanie trudniejsza. Ale nie aż tak trudna, żebyśmy nie byli tego w krótkim czasie w stanie opanować. Hobbyści generalnie preferują pamięci statyczne. Dlaczego? Dlatego, że są proste w użyciu, o czym przekonaliście się oglądając mój pierwszy odcinek tej trylogii. Pamięci te zwykle są szybsze, nie wymagają odświeżania, mają o wiele prostszy interfejs elektryczny, a więc z punktu widzenia hobbysty same zalety. Natomiast oczywiście mają pewne wady. Są relatywnie drogie, szczególnie jeżeli odniesiemy ich cenę do ceny nowoczesnej pamięci dynamicznej, synchronicznej, no i oczywiście mają ograniczoną pojemność. Znowu, dla przeciętnego hobbysty te wady nie mają większego znaczenia, dlatego że różnice w cenie nie są aż tak duże, a z drugiej strony nie potrzebujemy gigantycznych ilości pamięci. Zwykle ta ilość pamięci rzędu kilkudziesięciu do kilkuset kilobajtów jest dla nas w zupełności wystarczająca, a jak potrzebujemy oczywiście gigabajty pamięci, no to jest zupełnie inna klasa urządzeń, w których używamy tych wspomnianych pamięci dynamicznych, ale synchronicznych. Czyli dzisiaj zajmiemy się tymi pamięciami zdecydowanie starszymi, sprzed wielu, wielu lat, cechującymi się mniejszymi pojemnościami, ale dzięki temu poznamy tajniki interfejsu łączącego je z mikrokontrolerem, dowiemy się o nich czegoś więcej, dowiemy się, jak zbudować tester takich pamięci. A to z kolei nam się przyda z pewnością do budowy jakichś projektów retro albo vintage, które cieszą się coraz większą popularnością. Myślę też, że dzięki temu lepiej zrozumiemy współczesną elektronikę, dlatego że zrozumienie lepsze tych podstaw i historycznych uwarunkowań otwiera nam troszeczkę oczy na współczesne ograniczenia i dlaczego różne urządzenia działają tak, a nie inaczej. Tym bardziej, że koncepcyjnie te rozwiązania, które zostały opracowane nawet już 40-50 lat temu, wcale aż tak bardzo nie odbiegają od współcześnie stosowanych rozwiązań. Ale przede wszystkim stwarza to możliwość pokazania Wam możliwości współczesnych mikrokontrolerów, ich układów peryferyjnych, tego w jaki sposób można je kreatywnie wykorzystać do tego, żeby osiągnąć pożądane przez nas cele. No i to będzie przede wszystkim celem tego odcinka. No i po raz kolejny chciałbym Was przekonać, że właściwe wykorzystanie układów peryferyjnych dostępnych w mikrokontrolerach właśnie stanowi o ich sile i przewadze, a nie sama szybkość działania rdzenia, która oczywiście maskuje do pewnego stopnia niekompetencje programisty, ale im więcej umiemy, tym lepsze programy będziemy w stanie tworzyć i więcej wycisnąć z dostępnego sprzętu. No to zacznijmy od początku, czyli od porównania pamięci statycznych i dynamicznych. Jak widzicie, pamięci statyczne są zbudowane w sposób relatywnie skomplikowany. Tutaj macie pokazane, jak wygląda taka relatywnie najprostsza komórka pamięci statycznej i widzimy, że potrzebujemy do jej zbudowania użyć co najmniej kilku tranzystorów. Dla porównania, w pamięciach dynamicznych sytuacja jest o wiele prostsza. Tutaj informacja jest magazynowana w postaci ładunku zgromadzonego na kondensatorze. A więc układ jest znacznie prostszy, dlatego że mamy kondensator oraz tranzystor, który nim steruje. Niemniej jednak jest tutaj pewien problem. Mianowicie kondensator, jak wiecie, ma pewną upływność, a więc z czasem traci ładunek. Problem polega na tym, że ten czas utraty ładunku w przypadku pamięci dynamicznych jest bardzo, bardzo krótki, liczony w milisekundach. W związku z tym pamięci dynamiczne wymagają okresowego odświeżania tego ładunku, a więc przeprowadzania właśnie cykli odświeżania pamięci. W przeciwnym wypadku jej zawartość jest stracona. Niemniej jednak, jak porównamy sobie sposób magazynowania informacji w pamięci dynamicznej w stosunku do pamięci statycznej, to widzimy, że pamięci dynamiczne są o wiele prostsze w budowie, a
to z kolei oznacza, że taka komórka pamięci jest prostsza w wykonaniu, zajmuje mniej powierzchni na krzemie, a w związku z tym na tej samej powierzchni jesteśmy w stanie upakować więcej tego typu komórek, a więc uzyskać zdecydowanie większą pojemność pamięci. Dodatkowo mniejsza powierzchnia to znaczy mniej zużytego krzemu, a więc tańsza produkcja takiego układu. Dlatego pamięci dynamiczne są po prostu tańsze. Inną zaletą pamięci dynamicznej jest także potencjalnie mniejsze zużycie energii, ale nie są to w tej chwili dla nas zalety bardzo kluczowe. No to powiedzieliśmy sobie kilka słów na temat zalet pamięci DRAM, no ale jak się domyślacie, pamięci te zapewne mają nie tylko zalety, mają także wady. Podstawowa wada tych pamięci wynika ze sposobu przechowywania w nich informacji. Informacje są magazynowane jako ładunek w kondensatorze. No jak wiecie, każdy kondensator ma jakąś tam upływność, ten ładunek nam ucieka. Dodatkowo odczyty tej pamięci są destrukcyjne, wobec tego musimy odświeżać jej zawartość. No i tu pojawia się problem, dlatego że musimy okresowo odświeżać zawartość tych pamięci, a więc musimy zrobić coś dodatkowego w stosunku do pamięci statycznych. No i te dodatkowe cykle odświeżania zabierają także część pasma, jaki oferuje pamięć, a więc zwalniają maksymalną szybkość transferu danych do i z pamięci. Druga wada tych pamięci to to, że zwykle cechują się one zdecydowanie dłuższym czasem dostępu w stosunku do pamięci statycznych. Informacja w pamięciach statycznych jest magazynowana w postaci stanu tranzystorów, a jak pamiętamy, te tranzystory możemy przełączać bardzo szybko. Natomiast w przypadku pamięci dynamicznych informacja jest przechowywana w postaci ładunku na kondensatorze, no i szybkość zmiany tego ładunku determinuje m.in. czas dostępu, a ponieważ nie jesteśmy w stanie tego kondensatora przeładowywać z nieskończoną szybkością, wobec tego ten czas dostępu ulega wydłużeniu, niezależnie od tego, że każda operacja odczytu na pamięci jest operacją destrukcyjną, która będzie wymagała odświeżenia zawartości odczytywanej komórki. Dobra wiadomość jest taka, że to odświeżenie następuje wewnętrznie poprzez wewnętrzne układy pamięci. No i trzecia wada to wrażliwość tych pamięci na prawidłowe zasilanie. Odczyt stanu bitu polega na porównaniu napięcia na kondensatorze z napięciem wzorcowym. To dokonywane jest przy pomocy komparatorów. W efekcie jakiekolwiek zakłócenie na linii zasilania może spowodować nieprawidłowy odczyt, a więc błędy pamięci. Stąd też taka uwaga praktyczna, jeżeli w jakimś starym sprzęcie nie działa Wam pamięć, to pierwsze co warto sprawdzić to prawidłowość zasilania oraz kondensatory odsprzęgające. No to teraz czas się przyjrzeć interfejsowi elektrycznemu pamięci dynamicznej. No to weźmy sobie taką przykładową pamięć o pojemności 16 kilobitów. Tak jak widzicie, ona ma organizację 16384 komórki jednobitowe. No i jak łatwo policzyć, żeby zaadresować taką liczbę komórek, potrzebujemy 14 linii adresowych. Natomiast jak popatrzymy sobie do tej noty katalogowej, to widzimy ich tylko 7. Wobec tego, w jaki sposób dostarczyć te brakujące 7 linii adresowych? Jak popatrzymy sobie na ten pinout, to zobaczycie, że tutaj mamy takie dodatkowe sygnały, które nie występowały w przypadku pamięci statycznych, które nazywają się RAS i CAS. Jeden to jest strop, który umożliwia zatrzaśnięcie adresu wiersza, a drugi CAS to jest strop umożliwiający zatrzaśnięcie adresu kolumny. A więc jak widzicie, adres do pamięci DRAM przesyłany jest w dwóch porcjach. Najpierw przesyłamy adres wiersza, następnie adres kolumny. No i teraz jeżeli sobie przedstawimy te komórki pamięci DRAM jako taką dwuwymiarową tablicę, no to widzicie, że jeżeli podamy adres wiersza i adres kolumny, to w ten sposób możemy jednoznacznie wyznaczyć komórkę, na której będziemy przeprowadzali operację odczytu lub zapisu. Niemniej jednak, jakbyśmy to porównali do pamięci SRAM, to widzieliście, że w pamięciach typu SRAM po prostu wysyłamy cały adres, natomiast w przypadku pamięci DRAM ten adres musimy podzielić na adres rzędu i kolumny, co troszeczkę może nam komplikować układ. Jednocześnie mamy też pewien z tego zysk, dlatego że zamiast na przykład tutaj 14 linii adresowych wystarczy nam tylko 7, co powoduje, że możemy zastosować pamięci w mniejszych obudowach, mamy mniej ścieżek do porutowania, więc są z tego pewne zalety. Kolejne sygnały to sygnał DI oraz DO. To jest sygnał wejścia-wyjścia dla linii danych. Te sygnały w większości przypadków możemy połączyć ze sobą razem. Zresztą w tych nowszych pamięciach o większych pojemnościach one już nie są rozdzielone, tylko mamy jeden sygnał DQ, który jest linią wejścia-wyjścia danych. Także tu mamy sytuację zupełnie podobną do pamięci statycznych. Z tymi kolejnymi sygnałami też już się zetknęliśmy w przypadku pamięci statycznych. Jest to sygnał OE oraz WE, będący odpowiednio strobem odczytu lub zapisu. Z kolei w przypadku tych najstarszych pamięci typu DRAM mamy do czynienia tylko i wyłącznie ze strobem zapisu write. Tak jak widzicie, jeżeli go aktywujemy, to w tym momencie wybieramy opcję zapisu do pamięci. Natomiast jeżeli jego stan jest wysoki, to aktywujemy operację odczytu z pamięci. Większość pamięci typu DRAM ma osobne stroby zapisu WE oraz strop odczytu OE. Jeżeli nie aktywujemy strobu OE, to w tym momencie linie danych tej pamięci są w stanie wysokiej impedancji, natomiast strop WE oczywiście wybiera nam operację zapisu do pamięci. Ze
względu na multipleksowanie adresu, liczba linii adresowych w pamięciach DRAM jest mniejsza, co też umożliwia ich zamknięcie w mniejszych obudowach. Dlatego też pamięci te mają obudowy o mniejszej liczbie pinów, co ułatwi nam połączenie ich z resztą układu. Jak pamiętamy z poprzednich odcinków, jednym z takich podstawowych parametrów charakteryzujących pamięć jest czas dostępu. Nie inaczej jest także w przypadku pamięci typu DRAM. No więc rzućmy sobie okiem do noty katalogowej. Jak widzicie tutaj w oznaczeniu tej pamięci po kresce mamy kod liczbowy, który najczęściej właśnie określa nam czas dostępu do pamięci. No i tak, -8 oznacza 80 nanosekund, -10 oznacza 100 nanosekund i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wydawałoby się, że wiemy, ile ten czas dostępu wynosi. No niestety nic bardziej mylnego. Tutaj, żeby zilustrować problem, posłużyłem się tabelką z innej noty. No i zobaczcie, że w przypadku np. pamięci o czasie dostępu 70 nanosekund mamy podane różne wartości czasowe. W tym przypadku rzeczywiście czas dostępu do pamięci począwszy od aktywacji sygnału RAS wynosi 70 nanosekund, ale czas dostępu począwszy od aktywacji sygnału CAS wynosi 20 nanosekund, a więc jest znacznie krótszy. Z kolei czas od ustalenia wartości linii adresowych wynosi 35 nanosekund, natomiast czas od aktywacji sygnału OE wynosi 20 nanosekund. A więc jak widzimy, w przypadku jednej pamięci mamy podanych szereg różnych czasów, a więc który z nich jest właściwy. Co więcej, jak sobie tutaj popatrzymy w tej tabelce, to jeszcze mamy taki czas, który nazwany jest tutaj cycle time, czyli czas cyklu. Co to takiego? To jest czas, w jakim możemy wykonywać kolejne operacje odczytu lub zapisu pamięci i on wynosi aż 140 nanosekund, czyli jest dwukrotnie dłuższy niż czas dostępu. Jest to typowa sytuacja spotykana w przypadku pamięci dynamicznych. Wniosek płynie z tego taki, że czas dostępu do pojedynczej komórki pamięci jest równy temu czasowi podanemu przez producenta, natomiast czas dostępu do kolejnych komórek pamięci ulega wydłużeniu, ale mamy tutaj także pozytywny aspekt. Jeżeli chcemy odczytywać kolejne kolumny leżące w ramach tego samego rzędu, to w tym momencie nie musimy podawać tego adresu rzędu ponownie, wystarczy, że tylko określimy adres kolumny. No i jak widać z tej tabelki, ta operacja będzie przebiegać znacznie szybciej, prawie dwukrotnie szybciej niż podany czas dostępu do pamięci. A więc jak widzicie, te czasy dostępu bardzo zależą od typu operacji wykonywanych na pamięci. I drugi wniosek, jaki z tego płynie, to to, że jeżeli rzeczywiście chcielibyśmy w pełni wykorzystać potencjał tych pamięci, to potrzebujemy czegoś, czego nie potrzebowaliśmy w przypadku pamięci statycznych, a mianowicie kontrolera pamięci dynamicznej. Taki kontroler będzie umożliwiał uzyskanie szybszego dostępu do pamięci w przypadku adresowania komórek będących kolejnymi kolumnami w ramach tego samego rzędu, ale jego zadaniem będzie także zapewnienie odświeżenia zawartości pamięci. W efekcie systemy wykorzystujące pamięci dynamiczne mogą się znacznie różnić wydajnością w zależności od zastosowanego kontrolera, ale dobra wiadomość jest taka, że jeżeli nie zależy nam aż tak bardzo na wyciskaniu siódmych potów z tych pamięci, to możemy zbudować bardzo prosty kontroler pamięci dynamicznej i taki kontroler zbudujemy sobie w celu przetestowania tych układów. Tak jak w poprzednich odcinkach, do sterowania pamięcią DRAM wykorzystamy płytkę Curiosity Nano. Jak widzicie, dobra wiadomość jest taka, że liczba wymaganych połączeń pomiędzy Curiosity Nano a pamięcią DRAM będzie mniejsza, a więc biorę sobie płytkę, na której wcześniej miałem w poprzednim odcinku testowaną pamięć flash, no i to, co muszę zrobić, to usunąć wiele zbędnych połączeń, tak jak tutaj to widzicie, a więc usuwam je sobie, dokopałem się dzięki temu do tej mojej pamięci flash, którą mogę wyciągnąć i na jej miejsce wstawić pamięć DRAM. Ja do testów użyję pamięci o oznaczeniu MCM41464, a więc jest to pamięć o organizacji 64 kilokomórek 4-bitowych. I tutaj mała uwaga, jak jesteście przyzwyczajeni do układów TTL, to zapewne wiecie, że układy te zwykle są zasilane w taki sposób, że na przykład na pinie 7 mamy masę, natomiast na pinie 14 mamy plus zasilania. W przypadku pamięci dynamicznych z nieznanych mi powodów producenci stwierdzili, że postąpią dokładnie odwrotnie, a więc w lewym górnym rogu pamięci mamy masę, natomiast w prawym dolnym rogu pamięci mamy plus zasilania, czyli w tym wypadku plus 5V. Pamiętajcie o tym, dlatego że odwrócenie polaryzacji zasilania zapewne spowoduje uszkodzenie pamięci. No więc wstawiłem sobie pamięć w moją płytkę stykową, no to teraz muszę ją połączyć z Curiosity Nano zgodnie z tym pin-outem, który Wam wcześniej pokazywałem. Ponieważ tych połączeń będzie mniej, ponieważ mamy mniej linii adresowych i mniej linii danych, wobec tego idzie mi to, jak widzicie, całkiem sprawnie. No już po chwili mam gotowy układ do testowania z osadzoną pamięcią dynamiczną. No to skoro mamy połączoną naszą pamięć z mikrokontrolerem, to teraz jeszcze musimy wygenerować odpowiednie sygnały sterujące. A jak to zrobić? No najprościej w tym celu zaglądnąć do noty katalogowej wykorzystywanego układu. Jak widzimy na tych rysunkach przedstawiających operację odczytu oraz zapisu pamięci DRAM, cały bajer polega na tym, ażeby wygenerować odpowiednią sekwencję sygnałów RAS, CAS oraz sygnałów WE tudzież OE w zależności od typu wybranej operacji. Czyli wygląda to tak, że najpierw aktywujemy sygnał RAS, co powoduje zatrzaśnięcie części
części linii adresowych. Następnie aktywujemy sygnał CAS, który zatrzaskuje nam kolejną porcję adresu. To w tym momencie pamięć już dysponuje całym adresem. No i w kolejnym etapie musimy zaktywować sygnały WE dla operacji zapisu lub sygnał CE dla operacji odczytu. Czyli jak widzimy, ta sekwencja zdarzeń jest bardzo prosta i przypomina sekwencję spotykaną w przypadku wcześniej omówionych pamięci flash czy też pamięci SRAM. Jedyna różnica polega na tym, że mamy podzielony adres na kolumny oraz rzędy. No i oczywiście te sekwencje sygnałów moglibyśmy wygenerować całkowicie programowo poprzez odpowiednią manipulację portami I/O mikrokontrolera, no ale my nie pójdziemy sobie na łatwiznę, tym bardziej, że nasz wysiłek później się opłaci, dlatego że będziemy mogli mierzyć nie tylko, czy pamięć jest ok, ale także będziemy mogli sprawdzać czas dostępu do tej pamięci. No więc jak zwykle, tam gdzie mamy do czynienia z odmierzaniem określonych odcinków czasowych, z pomocą przychodzą nam timery, a te timery już mamy w dodatku częściowo opanowane, dlatego że w tej mojej pierwszej części poświęconej pamięciom typu SRAM pokazywałem Wam, w jaki sposób wykorzystać timery do generowania sygnału, np. WE czy CE. Jak wiemy, wygenerowanie pojedynczego impulsu o określonym czasie trwania oraz polaryzacji nie stanowi żadnego problemu w tym mikrokontrolerze, dlatego że możemy tutaj użyć timerów np. TCB 0, 1 lub 2 w trybie single shot, w którym one właśnie dokładnie robią to, co potrzebujemy. Natomiast tutaj mamy problem nieco bardziej złożony, dlatego że musimy wytworzyć sekwencję impulsów następujących po sobie. No i tutaj pojedynczy timer nam nie wystarczy, a przynajmniej nie wystarczy nam timer taki, jakim dysponujemy, dlatego że te timery TCB mogą generować tylko jeden impuls. Oczywiście mamy tutaj też do dyspozycji inne timery, na przykład timer typu A, który jest w stanie generować kilka niezależnych przebiegów PWM. Problem polega na tym, że te wszystkie przebiegi muszą rozpocząć się w tym samym czasie, ponieważ te wszystkie impulsy zaczynałyby się w tym samym momencie, w związku z tym nie za bardzo by nam się to przydało. Co wobec tego możemy zrobić? No musimy kreatywnie podejść do wykorzystania timera typu A. Jak pamiętacie, te timery typu B wyzwalałem poprzez Event System. One pracowały w trybie single shot, ale były wyzwalane wtedy, kiedy programowo wywoływałem pewne zdarzenie w systemie Event System w kanale, który był powiązany z danym timerem. Ponieważ w przypadku tej pamięci SRAM wykorzystywałem dwa timery, w związku z tym wykorzystywałem dwa kanały Event System do tego, żeby te timery aktywować. No i tak jak tutaj widzicie na oscyloskopie, działa to fantastycznie. Mogę sobie generować pojedyncze impulsy o zadanym czasie trwania. To teraz cały problem tylko polega na tym, ażeby aktywacja tych timerów TCB odbywała się w określonych punktach czasowych. No i w tym celu wykorzystuję właśnie timer TCA. Dlaczego? Dlatego, że on ma kilka kanałów compare umożliwiających generowanie niezależnych przebiegów PWM, ale ja w tym przypadku nie będę korzystał z możliwości generowania PWM, tylko z możliwości porównywania bieżącego stanu timera, czyli bieżącego stanu rejestru CNT z zadanymi wartościami, które znajdują się w tych rejestrach compare. Takie porównanie może wywołać zdarzenie, które następnie przetransmituje sobie przez Event System do na przykład innego timera. Czyli widzicie, że w tym momencie, modyfikując zawartość tych rejestrów compare, jestem w stanie określić precyzyjnie moment, w którym zostaną wyzwolone timery typu B, czyli moment, w którym one wygenerują aktywny sygnał, na przykład RAS, CAS, WE lub też OE. No to spróbujmy sprawdzić tą koncepcję w praktyce. Ja sobie tutaj napisałem taki krótki programik testowy. Tak jak widzicie, skonfigurowałem sobie te timery TCB0 oraz TCB1 tak, żeby generowały mi pożądane impulsy. Następnie sobie skonfigurowałem timer TCA0 tak, żeby w odpowiednim momencie poprzez Event System aktywował te timery TCB0 oraz TCB1. No i zobaczmy, czy to działa. No jak widzicie na oscyloskopie wszystko pięknie wygląda, tak? Rzeczywiście w zadanym momencie pojawiają mi się odpowiednie impulsy. Ja tutaj, korzystając z dobrodziejstw z debuggera, mogę się jeszcze dodatkowo pobawić w ten sposób, że przerywam sobie wykonywanie programu i teraz będę zmieniał wartość tych rejestrów compare, co powinno spowodować przesunięcie tworzących się impulsów. No jak widzicie, zmieniam sobie wartości tych rejestrów i od razu widzę na oscyloskopie, że rzeczywiście zmieniło się położenie tych generowanych przez timery B0 i B1 impulsów, tylko jest jeden mały problem. Te impulsy się powtarzają. Dlaczego? Dlatego, że ten timer TCA z przyczyn mi zupełnie nieznanych, wynika to pewnie z genialności inżynierów firmy Microchip, którzy projektowali ten mikrokontroler, nie ma trybu single shot. A więc on działa w kółko, no i w efekcie przepełnienie tego timera powoduje ponowną aktywację tych timerów B0 oraz B1, czyli potencjalnie ponowną aktywację odpowiednich sygnałów. Nie jest to dla nas rzecz pożądana. No więc powstaje pytanie, czy ten problem da się w jakiś sposób rozwiązać. No, jak nie znacie, to oczywiście wiecie, że gdyby się nie dało, to bym o tym nie wspominał. Zacznijmy od rozwiązania prymitywnego, a mianowicie możemy wpisać do tej wartości per, która określa maksymalną wartość, do której zlicza timer, jakąś wartość abstrakcyjnie wysoką, na przykład maksymalną wartość, jaką może przyjąć ten rejestr, czyli FF, czyli 65 535.
35. W tym momencie ten timer TCA0 będzie zliczał 65 536 impulsów, co zajmie mu troszeczkę czasu. W efekcie będziemy mieli czas na zablokowanie tego timera programowe. No jest to jakieś rozwiązanie, no i ono na pewno by zadziałało, natomiast wydaje mi się być to rozwiązanie mało eleganckie. No to spróbujmy zrobić coś, czego prawdopodobnie nie przewidzieli projektanci tego układu peryferyjnego, a mianowicie troszeczkę nadużyć jego możliwości. Zauważcie, że ten timer oprócz tych klasycznych rejestrów ma także rejestry buforowe, czyli oprócz tego rejestru PERG ma także rejestr PERG-BUF, który jest po prostu buforem tego rejestru. I teraz następuje pewna magia. Mianowicie w momencie, kiedy ten timer zliczy do swojej maksymalnej wartości, następuje zdarzenie overflow i to zdarzenie overflow powoduje przepisanie wartości z tych rejestrów buforowych do tych rejestrów podstawowych. Czyli jeżeli na przykład sobie wpiszę na początku do rejestru PERG wartość FFFF, a do rejestru PERG-BUF wpiszę sobie na przykład wartość 8000, to w tym momencie po zliczeniu tego timera do tej wartości maksymalnej FFFF następuje przepisanie rejestru PERG-BUF do rejestru PERG, no i w efekcie kolejne zliczanie tego timera i wszystkie następne będą się odbywać do wartości 8000. A co się stanie, jeżeli do tego rejestru PERG-BUF wpiszę wartość 0? Timer będzie zliczał do zera, tyle tylko, że jest to niemożliwe, dlatego że zliczając do zera nigdy nie osiągnie tych wartości, które są w rejestrach compare, czyli w tym rejestrze na przykład CMP0 czy CMP1, bo tutaj jak widzieliście wpisaliśmy wartość na przykład 9 i 8. W efekcie CNT nigdy nie osiągnie tej wartości, co spowoduje, że nigdy nie zostaną ponownie wygenerowane zdarzenia compare, a więc nigdy poprzez te moje kanały event system nie zostaną przekazane informacje ponownie aktywujące timery typu B. No i w efekcie takie impulsy zostaną wygenerowane tylko i wyłącznie jednokrotnie. Tak to działa w sferze koncepcji, no to teraz sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest. I tak jak tutaj widzicie, ja sobie poprawiłem ten mój program testowy. Ta cała moja poprawka polega wyłącznie na tym, że do tego rejestru PERG-BUF wpisuję wartość 0, odpalam sobie te timery, no i jak widzicie na oscyloskopie widzimy wygenerowane impulsy, tak jak wcześniej, ale one się już nie powtarzają, czyli osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Zmusiliśmy timer A do pracy w trybie single shot. A więc jak widzicie, kreatywne podejście do tych układów peryferyjnych daje nam naprawdę bardzo duże możliwości, także czytajcie noty katalogowe, ale pamiętajcie, że w tych notach nie są opisane wszystkie rzeczy i wszystkie możliwe sposoby wykorzystania danego układu peryferyjnego, dlatego tutaj musicie odblokować swoją kreatywność. Jak widzicie, używając kreatywnie timerów, jesteśmy w stanie całkowicie sprzętowo wygenerować sekwencję raz, kas, WE, OE z dokładnością równą rozdzielczości naszych timerów, a więc około 42 nanosekundy. Natomiast w praktyce mamy ten sam problem, który spotkaliśmy przy pamięciach SRAM, a mianowicie, ponieważ nie jesteśmy w stanie zatrzaskiwać w odpowiednich momentach wartości, w związku z tym nie będziemy mogli w pełni tutaj wykorzystać sprzętu, dlatego że dla operacji odczytu musimy odczytać magistrale danych po czasie równym co najmniej czasowi dostępu do pamięci, czyli w praktyce na zboczu narastającym sygnału OE. Ponieważ ten mikrokontroler, który wykorzystuje, nie ma DMA, w związku z tym nie jestem tego w stanie zrobić, stąd też będę musiał ten odczyt dokonywać programowo, co uniemożliwia mi wykorzystanie hardware'u do generowania sygnału OE. Podobny problem będzie występował w przypadku wysyłania adresu. Jak wiecie, adres musimy podzielić na adres rzędu i kolumny i te adresy są przesyłane tą samą magistralą, liniami na przykład A0, A7. To znaczy, że tuż przed aktywacją sygnału CAS musimy zmienić stan tych linii adresowych, czyli wystawić drugą część adresu. Ponieważ znowu nie mamy tutaj DMA, więc nie jesteśmy w stanie tego zrobić, co powoduje, że musimy znowu odwołać się tutaj do funkcji programowych. A więc o ile bylibyśmy w stanie hardware'owo wygenerować te sygnały raz, CAS, WE, to w praktyce nie jesteśmy w stanie tego w pełni wykorzystać. Dlatego najpierw wpisuję pierwszą część adresu kolumny do odpowiedniego rejestru, następnie aktywuję sygnał CAS, następnie do tego samego rejestru wpisuję adres rzędu odczytywanej komórki i teraz sekwencję CAS WE mogę wygenerować całkowicie sprzętowo. Dzięki temu mam możliwość precyzyjnego określenia czasu aktywacji sygnału CAS oraz WE, co z kolei stwarza mi możliwość pomiaru czasu dostępu do pamięci, co będzie dla mnie bardzo atrakcyjną możliwością, dlatego że jeden ze sposobów, w jaki uszkadzają się pamięci dynamiczne, polega na tym, że stopniowo pogarszają się ich parametry, m.in. wydłużają się czasy dostępu. No to przejdźmy do napisania odpowiednich funkcji dostępu do pamięci DRAM. Zaczniemy klasycznie od tej funkcji setAddress
którą już poznaliście wcześniej, ponieważ tutaj mamy tą dosyć skomplikowaną sekwencję wysyłania najpierw adresu rzędu, a następnie adresu kolumny. W związku z tym muszę ten mój 32-bitowy adres podzielić sobie na kolumny i rzędy. Zwykle w pamięciach dynamicznych liczba bitów adresowych kolumn i rzędów jest taka sama. Ja sobie na początku wykorzystuję tutaj operację przesunięć bitowych po to, żeby uzyskać odpowiednio adres rzędu, czyli ten raz ADDR oraz adres kolumny, czyli cas ADDR. Następnie wpisuję adres rzędu do portu I/O mikrokontrolera, aktywuję sygnał raz. Teraz muszę odczekać chwilę, ten czas jest zależny od typu pamięci, więc ja tutaj sobie wstawiam kilka instrukcji NOP, to mi w niczym nie przeszkadza. No i w tym momencie pamięć zatrzaskuje adres rzędu. No to teraz muszę wystawić adres kolumny, natomiast aktywacja sygnału cas odbędzie się całkowicie sprzętowo poprzez timer, o którym mówiliśmy przed chwilą. No i teraz mogę przeprowadzić kolejne operacje odczytu lub zapisu. W przypadku pamięci dynamicznych te operacje odczytu lub zapisu możemy przeprowadzić na kilka różnych sposobów. Ja tutaj tylko wybrałem sobie kilka i na przykład dla zapisu wykorzystuję tak zwany tryb Early Write, czyli tryb wczesnego zapisu, w którym zapis jest kontrolowany przez strop zapisu WE. A więc wystawiam sobie adres rzędu i kolumny przy pomocy tej funkcji setAddress, a następnie zapisywane dane. No i nie pozostaje mi nic innego jak aktywacja timerów, które mi sprzętowo wygenerują sygnały cas oraz WE. W tym celu wywołuję sobie funkcję reiniTimers, która ponownie inicjalizuje mi timer TCA0 po to, żeby wygenerować sekwencję raz cas. No i teraz tylko w pętli czekam na zakończenie generowania tej sekwencji, deaktywuję sygnał raz, przestawiam magistralę danych na wejście, no i kończę całą tą funkcję. Podobnie zbudowana jest funkcja odczytu komórki pamięci, z tym, że tutaj z powodów, o których przed chwilą Wam mówiłem, nie mogę wykorzystywać całkowicie sprzętowej sekwencji generowania cas oraz strobu odczytu, mogę tylko sprzętowo wygenerować cas, w związku z tym go generuję przy pomocy timera TCB1, natomiast strobem odczytu steruję ręcznie poprzez zmianę stanu odpowiedniego pinu I/O. No to skoro mamy już te funkcje napisane, to teraz przyjrzyjmy się generowanym sygnałom. No i widzicie tutaj na oscylogramie przykładowe timingi dla operacji zapisu. No i zgodnie z diagramami czasowymi przedstawionymi w nocie, najpierw aktywuję sygnał raz, co powoduje zatrzaśnięcie adresu rzędu, a następnie aktywuję sygnał WE oraz cas, co aktywuje operację zapisu oraz zatrzaśnięcie adresu kolumn. No i w ten sposób dokonuję zapisu do wybranej komórki pamięci. Bardzo podobnie wygląda operacja odczytu. Tutaj również najpierw aktywuję sygnał raz, następnie programowo aktywuję sygnał OE, co inicjuje mi operację odczytu komórki pamięci oraz sprzętowo generuje sygnał cas. No i po tej operacji powinien mieć możliwość odczytu wybranej komórki pamięci. Świetnie, to skoro napisaliśmy sobie te funkcje umożliwiające zapis i odczyt komórki pamięci DRAM, no to spróbujmy teraz te operacje przetestować, czy one działają poprawnie. Tak jak widzicie, ja sobie tutaj napisałem taki krótki programik, podobnie jak w przypadku tych wcześniej omawianych pamięci SRAM. Ten programik polega na tym, że zapisuje kilkadziesiąt komórek pamięci kolejnymi wartościami, a następnie próbuję je odczytać w celu sprawdzenia, czy to, co odczytam, pokrywa się z tym, co wcześniej zapisałem. A więc odpalam sobie tutaj debugger, przerywam wykonywanie programu, zrobiłem sobie podgląd na tą moją tablicę SREAD, w której znajdują się te odczytane wartości, no i zobaczcie, że one rzeczywiście się pokrywają z tym, co wcześniej zapisałem. Na początku tutaj mamy wartość 6, to się nie przejmujcie, dlatego, że jak pamiętacie, ta pamięć, którą użyłem, to jest pamięć 4-bitowa, a więc znaczenie mają tylko 4 najmniej znaczące bity magistrali danych. Te 4 bardziej znaczące są przeze mnie niewykorzystywane, w związku z tym ich odczyt może być mniej lub bardziej losowy. A więc widzicie, że ta młodsza tetrada zawiera kolejne wartości, te, które wcześniej zapisywałem, a więc wszystko jest ok. No, ale czy aby na pewno? Ja sobie tutaj wprowadzę pewną modyfikację do tego programu. Ta modyfikacja polega na prostej sprawie, mianowicie pomiędzy zapisem a odczytem tych komórek dodałem małe opóźnienie. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Przerywam wykonywanie programu, no i znowu to, co odczytałem, jest tym, co zapisałem. No to sobie spróbujmy wydłużyć czas tego opóźnienia. Ja tutaj wpisałem troszeczkę absurdalną wartość rzędu 1 sekundy. Odczytuję te wcześniej zapisane wartości, no i pojawiają się śmieci. Odczytuję zupełnie coś innego niż to, co wcześniej zapisałem. No i teraz można sobie zadać pytanie, jak to możliwe, że funkcje, które przed chwilą sprawdziłem, które fantastycznie działają, nagle działać przestały? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Pamiętajcie, że używamy pamięci dynamicznych. To słowo dynamiczny jest związane z tym, że one tracą swoją zawartość. Do tego, żeby one mogły podtrzymać
przechowywaną zawartość potrzebują tak zwanych cykli odświeżania. Zawartość pamięci dynamicznych musi być cyklicznie odświeżana, w przeciwnym wypadku jest ona gubiona, no i dochodzi do efektów, które widzicie na ekranie, czyli losowych wartości poszczególnych bitów w poszczególnych komórkach pamięci. Żeby sprawdzić, w jaki sposób odświeżać zawartość pamięci, musimy znowu odwołać się do noty katalogowej. No i tutaj mamy kilka kluczowych parametrów. Pierwszy parametr określa nam, jak długo te komórki przechowują swoją zawartość. Jak widzicie, w przypadku pamięci, którą użyłem, te komórki mają gwarantowany czas przechowywania swojej zawartości wynoszący zaledwie 4 milisekundy. W przypadku innych pamięci ten czas może być troszeczkę inny, ale on zwykle waha się w zakresie właśnie 2 do 4 milisekund. To znaczy, że jeżeli zawartość tej komórki nie jest odświeżana co 4 milisekundy, to ta zawartość może ulec zmianie. A więc widzicie, że pamięci dynamiczne mają dobrą pamięć, ale bardzo krótką. No i żeby teraz podtrzymać tą pamięć, musimy każdą jej komórkę odczytywać co 4 milisekundy. Byłoby tego całkiem sporo, prawda? W związku z tym twórcy pamięci dynamicznej wymyślili inne podejście. Jakakolwiek operacja na dowolnej komórce powoduje odświeżenie zawartości wszystkich komórek wchodzących w ten sam rząd. Ponieważ na przykład w tej mojej pamięci rzędy mają 256 bajtów, w związku z tym na przykład odczyt dowolnej komórki z danego rzędu powoduje jednoczesne odświeżenie wszystkich 256 pozostałych komórek. W ten sposób ta ilość odczytów już mi maleje, konkretnie w przypadku tej mojej pamięci maleje 256 razy, niemniej jednak ciągle dosyć często musimy te kolejne rzędy przemiatać. Ponieważ w ten sposób odświeżyliśmy tylko jeden rząd, w związku z tym w ciągu tych 4 milisekund musimy odświeżyć wszystkie rzędy, ponieważ moja pamięć ma 64 kilobity, w związku z tym ma ona 256 rzędów, no i te 256 rzędów co 4 milisekundy muszę odświeżać. To w efekcie daje mi całkiem sporą liczbę operacji wynoszącą prawie 65 tysięcy w ciągu sekundy. Żeby ten proces uprościć i przyspieszyć, twórcy pamięci wymyślili specjalne sposoby na odświeżanie, tak zwane cykle odświeżania pamięci. I teraz w zależności od tego, jak starą mamy pamięć, tych różnych trybów odświeżania może być więcej lub mniej, więc zacznijmy od tych trybów, które występują dosłownie w każdym rodzaju pamięci dynamicznej. Pierwszy z nich nazywa się Raz Only Refresh Cycle, ten, który tutaj zresztą widzicie na ekranie. W tym cyklu, jak widzicie, aktywujemy wyłącznie sygnał raz przy nieaktywności sygnału CAS. To oczywiście wymaga także podania adresu odświeżanej strony, w związku z tym ten adres strony musi się znaleźć na linii adresowej. Z tego wniosek, że układ, który chce wykorzystać pamięć z tym cyklem odświeżania, musi generować adres oraz aktywować w odpowiednim momencie sygnał raz. Niektóre układy realizują to sprzętowo, na przykład stare mikroprocesory Z80 mają właśnie zaimplementowany sprzętowo ten tryb odświeżania pamięci. I w ten sposób, jeżeli odpowiednio często będziemy generować adres i aktywować sygnał raz, to w tym momencie będziemy mogli przemiatać wszystkie rzędy, no i to zapewni nam oczywiście podtrzymanie zawartości naszej pamięci. Pewną odmianą tego trybu jest tak zwane Hidden Refresh Cycle, czyli jak tutaj widzicie, w trakcie operacji na przykład odczytu albo zapisu do pamięci, przy aktywnym stanie sygnału CAS, wtedy kiedy pamięć już tam wykonuje swoje jakieś wewnętrzne rzeczy, zmieniamy stan sygnału raz, podając adresy odświeżanego rzędu. W ten sposób jesteśmy w stanie ukryć te cykle odświeżania w innych operacjach przeprowadzanych na pamięci. W przypadku nieco nowszych układów mamy jeszcze inną możliwość, która jest bardzo ciekawa, a mianowicie mamy tak zwane odświeżanie CAS before RAS. Zauważcie, że normalnie sekwencja, w której mamy najpierw aktywację sygnału CAS, a później sygnału RAS, jest sekwencją nieprawidłową. No i w nowszych typach pamięci, tych o większych pojemnościach, wykorzystano właśnie ten fakt, że na prawidłowej magistrali taka sekwencja nigdy się nie powinna pojawić, do tego, żeby właśnie aktywować ten specjalny tryb odświeżania pamięci. On bardzo przypomina ten tryb RAS before CAS, z tym wyjątkiem, że najpierw aktywujemy sygnał CAS, potem sygnał RAS. Pamięć rozpoznaje tą kombinację jako nieprawidłową i w ten sposób inicjalizuje wewnętrzny cykl odświeżania. Jak widzimy, przy tym sposobie odświeżania na magistrali adresowej nie musimy podawać adresu odświeżanego rzędu. A dzieje się tak dlatego, że pamięć ma wewnętrzny licznik i ten licznik przy każdym cyklu odświeżania jest inkrementowany o 1, a więc jeżeli wykorzystujemy te cykle CAS before RAS, to w tym momencie następuje odświeżanie, przy kolejnym tego typu cyklu będzie odświeżany kolejny rząd pamięci i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób układ, który współpracuje z taką pamięcią dynamiczną, można jeszcze bardziej uprościć, dlatego że on nie musi generować tego adresu odświeżanej strony. Ponieważ to odświeżanie RAS before CAS jest zaimplementowane we wszystkich rodzajach pamięci dynamicznych, wobec tego nasz tester będzie obsługiwał właśnie ten typ odświeżania. Jak widzicie, cały problem można sprowadzić do tego, że musimy okresowo aktywować sygnał RAS, podając adres kolejnego odświeżanego rzędu pamięci. No i operację odświeżania wszystkich rzędów musimy zakończyć w 4 milisekundy. No więc mamy dosyć duże restrykcje czasowe, w związku z tym od razu powinno nam do głowy przyjść wykorzystanie
wykorzystanie timera. A ponieważ timerów użytych w mikrokontrolerze mam pod dostatkiem, wobec tego użyję sobie kolejnego timera TCA2 do tego, żeby generować impulsy odświeżania. Jak widzicie, w tym celu mogę użyć sobie timera w najprostszym trybie, tym trybie single slope, dlatego że to, co muszę zrobić, to wygenerować w ciągu 4 milisekund co najmniej 256 przerwań, w których z kolei będę generował cykle odświeżania o typie raz before cas. No a więc widzicie tutaj tą funkcję inicjalizacji timera, inicjalizuję sobie go w tym trybie single slope, obliczam odpowiednią wartość rejestru per, co zagwarantuje mi odpowiednią ilość impulsów w czasie tych 4 milisekund, czyli w ciągu sekundy będziemy mieli 64 000 impulsów, no i aktywuję sobie przerwanie overflow, czyli za każdym razem, kiedy minie odpowiedni czas, wygeneruje mi się to przerwanie, w którym, tak jak tutaj widzicie, to co muszę zrobić, to aktywować sygnał raz, następnie wystawiam sobie adres odświeżanego rzędu, a następnie deaktywuję sygnał raz. W międzyczasie nastąpiło odświeżenie danego rzędu, ponieważ te operacje zajmują trochę czasu, w związku z tym ten czas jest wystarczający do tego, ażeby pamięć, nawet ta dosyć wolna, wygenerowała odpowiedni cykl odświeżania. No i teraz zwiększam sobie ten licznik wskazujący na odświeżany rząd, także następnym razem będę odświeżał kolejny rząd, kasuję sobie flagę przerwania, w tym procesorze jest to akurat ważne, dlatego że ta flaga nie jest kasowana automatycznie, no i wracam z tej funkcji obsługi przerwania do programu głównego. Tak przy okazji, jak tutaj widzicie, jeżeli definiuję sobie zmienną statyczną w obrębie funkcji, to sens takiej definicji polega na tym, że ta zmienna nie traci swojej zawartości pomiędzy kolejnymi wywołaniami funkcji, a więc zachowuje się tak jak zmienna globalna programu, z tym, że jest widoczna wyłącznie w tej funkcji obsługi przerwania, co nie zaśmieca mi przestrzeni nazw. No to teraz przetestujmy to stworzone rozwiązanie. Odpalam sobie timer TCA1, no i na oscyloskopie widzicie, że rzeczywiście generowane są impulsy odświeżania. Możemy sobie zmierzyć ich częstotliwość. Jak widzicie, ona wynosi rzeczywiście 63-64 kHz, a więc zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Ja sobie tutaj jeszcze sprawdzę, ile czasu potrzebuje procesor na to, żeby wygenerować ten cykl odświeżania. No i jak widzicie, jak sobie mierzę szerokość tego impulsu raz, to ona wynosi około 422 nanosekund. To jest czas wystarczająco długi na to, ażeby nawet bardzo wolne pamięci były odświeżane poprawnie. Ponieważ tutaj oczywiście ten sygnał raz generuje programowo, w związku z tym nie mogę go za bardzo skrócić, bo to jest związane z szybkością działania użytego przeze mnie mikrokontrolera. No a więc skoro mamy odświeżanie załatwione, to teraz musimy jeszcze je osadzić w reszcie naszego programu. No i przy okazji tego naszego odświeżania warto wspomnieć o jeszcze jednym bardzo istotnym problemie. Zauważcie, że teraz moja aplikacja wygląda w ten sposób, że realizowany jest kod główny programu, na przykład ten kod odpowiedzialny za zapis i odczyt komórek pamięci DRAM, natomiast niezależnie od tego kodu jest wykonywany kod, który jest odpowiedzialny za odświeżanie tej pamięci, czyli ta moja funkcja obsługi przerwania odświeżania. Ten kod odświeżania oczywiście jest wykonywany niezależnie od tego kodu w pętli głównej, czyli asynchronicznie do niego, co stwarza pewien kłopot. Zauważcie, że w tym kodzie obsługi przerwania modyfikuję wartość portu określającego stan linii adresowych A0, A7, a ponadto manipuluję stanem sygnału kontrolnego raz. No i tu pojawia się kłopot, dlatego że pamięć mogła być na przykład w trakcie operacji odczytu lub zapisu, a więc mieć wymuszony stan sygnałów sterujących i teraz ja ingeruję w tą operację, wykonując dodatkową operację odświeżania pamięci. Oczywiście taka kombinacja jest niedozwolona i prowadzi do niepoprawnej pracy pamięci. Jak zapobiec takiej sytuacji? No jest to bardzo proste. Po prostu na czas wykonywania operacji zapisu lub odczytu musimy blokować możliwość odświeżenia pamięci, a więc musimy blokować przerwanie timera. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się być użycie konstrukcji Atomic Block, która po prostu blokuje wszystkie przerwania na czas wykonywania danej sekcji programu. Nie jest to najlepsze rozwiązanie w większości programów, dlatego że blokuje ono wszystkie przerwania. Na przykład w tym moim programie ja wykorzystuję także przerwania UART do transmisji danych, więc one też byłyby zablokowane. Akurat tutaj nie stanowi to jakiegoś dużego kłopotu, ale w bardziej skomplikowanych aplikacjach jednak może być to problematyczne. Jakie mamy inne rozwiązanie? Ano możemy selektywnie blokować te przerwania, które nam tutaj bróżdżą, a więc w tym wypadku przerwanie timera TCA1. I możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to jest po prostu zablokować timer poprzez odcięcie go od zegara taktującego. No i drugi sposób to jest po prostu wyłączyć samo przerwanie. W wielu aplikacjach te sposoby są równoważne, ale akurat nie w tej sytuacji. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli zablokujemy odliczanie timera, to w tym momencie nie mamy już gwarancji, że w określonym czasie pojawi się odpowiednia
ilość impulsów odświeżających, co może doprowadzić do uszkodzenia zawartości pamięci. Dlatego lepszym rozwiązaniem będzie po prostu samo zablokowanie przerwania timera. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie timer sobie ciągle odlicza, będzie próbował zgłosić przerwanie, które nie zostanie obsłużone, ale procesor to odnotuje, więc w tym momencie, kiedy tylko odblokujemy obsługę przerwania timera, od razu zostanie ono obsłużone i wygenerowany zostanie impuls odświeżania. W tym samym czasie timer sobie oczywiście dalej zliczał impulsy, wobec tego kolejny impuls odświeżania zostanie wygenerowany szybciej, co gwarantuje nam, że w określonym dłuższym odcinku czasu liczba impulsów odświeżania będzie stała, co z kolei gwarantuje nam poprawne odświeżanie pamięci. No jak widzicie, ja sobie wykorzystałem tą drugą możliwość, napisałem sobie takie dwie funkcje, refresh disable oraz refresh enable. Te funkcje odpowiednio blokują lub odblokowują przerwanie timera odpowiedzialnego za generowanie impulsów odświeżania. No i teraz muszę sobie tylko zmodyfikować te moje funkcje zapisu i odczytu pamięci. Jak widzicie w tych funkcjach najpierw blokuję odświeżanie, następnie wykonuję odpowiednią funkcję zapisu lub odczytu, no i na końcu tej funkcji ponownie włączam odświeżanie pamięci. No i zobaczmy, czy to działa. Odpalam sobie tą moją aplikację, tym razem z włączonym odświeżaniem. Wrzuciłem sobie tutaj breakpointa, no i jak widzicie odczytane zawartości komórek pamięci się zgadzają z tym, co tam wcześniej zapisałem, a więc odświeżanie zrobiło swoją robotę. Stąd też wniosek, że od tego momentu mam możliwość pełnej, prawidłowej obsługi mojej pamięci DRAM. No to jeszcze rzućmy sobie okiem na przebiegi tych sygnałów sterujących w tej mojej prostej funkcji zapisu kolejnych komórek pamięci, a następnie odczytu ich zawartości. I tutaj na początku widzimy takich dziwnych 8 impulsów sygnału raz. Ja o tym Wam wcześniej nie powiedziałem, ale pamięci DRAM do poprawnego działania wymagają inicjalizacji i ta inicjalizacja najczęściej właśnie polega na tym, że wysyłamy 8 impulsów raz i dopiero potem możemy uzyskać normalne dostępy do pamięci. No i teraz w tej mojej pętli, jak widzieliście, ja tam zapisuję komórki, w związku z tym generuję kolejne operacje zapisu, no i one tak wyglądają na powiększeniu, a więc widzę aktywację sygnału raz, następnie sygnału WE oraz sygnału CAS, co generuje mi zapis do pamięci. I jak widzicie, te operacje przydzielane są dodatkowymi impulsami raz. Te dodatkowe impulsy raz to jest nic innego, jak te generowane przeze mnie wcześniej impulsy odświeżania pamięci. No a więc jak widać, te impulsy ładnie nam się wplatają w te normalne operacje dostępu do pamięci. No to teraz możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają operacje odczytu pamięci. No i tutaj widzimy podobną sytuację, czyli generujemy sobie sygnał raz, a następnie sygnał OE oraz sygnał CAS, który jest generowany sprzętowo. No i też widzicie, że te operacje odczytu pamięci są przeplatane operacjami odświeżania, które nam gwarantują utrzymanie poprawnej zawartości pamięci, nawet wtedy, kiedy się do niej nie odwołujemy. W przypadku, kiedy nie wykonujemy żadnej operacji zapisu lub odczytu, widoczne są wyłącznie impulsy odświeżające. Skoro te funkcje dostępu do pamięci DRAM oraz sama obsługa tej pamięci działa poprawnie, no to teraz możemy przejść do części właściwej naszego testera, a więc napisania funkcji testującej. No i tutaj znowu sprawę mamy bardzo prostą, dlatego że funkcję testującą pamięć już napisaliśmy wcześniej, a konkretnie napisaliśmy ją w pierwszym odcinku, kiedy testowaliśmy pamięci statyczne. W przypadku pamięci dynamicznych sam test będzie dokładnie taki sam, a więc tej funkcji nie zmieniamy. Natomiast to, co nam się w tej funkcji zmienia, to wyłącznie wykorzystywane funkcje dostępu do pamięci dynamicznej. A więc we wszystkich miejscach, w których wykorzystujemy te funkcje dostępu do pamięci statycznej, musimy umieścić funkcję dostępu do pamięci dynamicznej. A więc w praktyce, chcąc zachować możliwość testowania zarówno pamięci statycznych, jak i dynamicznych, musielibyśmy po prostu te wszystkie funkcje zduplikować. No i tu pojawia się problem, dlatego że jeżeli je zduplikujemy, to oczywiście zajmą one więcej miejsca w pamięci programu, natomiast utrzymanie takiego kodu też będzie trudniejsze. Jeżeli byśmy w przyszłości wykryli tutaj jakiś błąd, to musimy pamiętać, że te funkcje są powielone, no i oczywiście ten błąd należy usunąć w kilku miejscach programu, co nie jest specjalnie wygodne. Możemy sobie tutaj oczywiście wpisać dodatkowe instrukcje warunkowe, które w zależności od stanu tej zmiennej określającej, z jaką pamięcią mamy do czynienia, będą wywoływać odpowiednie funkcje, no ale to z kolei też jest moim zdaniem rozwiązanie mało eleganckie, a poza tym jest to rozwiązanie wolniejsze, dlatego że w wielu miejscach kodu wielokrotnie będziemy musieli dokonać takiego sprawdzenia, co oczywiście wydłuży nam proces testowania pamięci, który i tak już nie jest krótki. No i tutaj z pomocą przychodzą nam tak zwane wskaźniki na funkcje. A więc jak widzicie, ja sobie tutaj zdefiniowałem 3 typy wskaźnikowe, typy odpowiadające wskaźnikowi na funkcję zapisu oraz odczytu pamięci i dodatkową funkcję odczytu pamięci bez podawania adresu odczytywanej komórki, czyli mówiąc krótko, odczytu spod ostatniego adresu. Zdefiniowałem sobie 3 wskaźniki o tych typach, które będą mi wskazywać na odpowiednie funkcje. No jak widzicie, teraz jeszcze poprawiłem te moje funkcje będące realizacją komend SRAM oraz DRAM, tak ażeby tym wskaźnikom przypisać konkretne funkcje dostępu do pamięci, odpowiednio SRAM lub też pamięci
pamięci DRAM. No i teraz to, co mi pozostało, to w tym moim kodzie we wszystkich miejscach, w których odwoływałem się do funkcji dostępu do pamięci statycznych, zamieniam te odwołania na wywołanie odpowiednich wskaźników. No i teraz w zależności od tego, co wybrał użytkownik, czy wysłał polecenie dostępu do pamięci SRAM czy DRAM, te wskaźniki będą wskazywać na odpowiednie funkcje realizujące dostęp. Swoją drogą, jeżeli byście chcieli też coś więcej się dowiedzieć na temat wskaźników ogólnie i w szczególności wskaźników na funkcje, to też chętnie Wam o tym opowiem. Zostawcie informację w komentarzach, że jest takie zapotrzebowanie. No jak więc widzicie, w ten sposób wydaje mi się, że dosyć elegancko rozwiązałem problem, dlatego że mamy jedną funkcję, która testuje nam pamięć, natomiast w zależności od typu wybranej pamięci, poprzez te wskaźniki wywołuje odpowiednie funkcje dostępowe. I tutaj jeszcze mała uwaga. W przypadku pamięci statycznych wystawiałem pełen adres adresowanej komórki pamięci, natomiast w przypadku pamięci dynamicznych muszę multiplexowo wysyłać najpierw adres wiersza, następnie adres kolumny. To powoduje, że nie mogę wprost zrealizować funkcji odczytu, która odczytuje ostatnio zaadresowaną komórkę pamięci, dlatego że nie wie, jaka ostatnio komórka została zaadresowana. Stąd też tutaj w tej mojej funkcji DRAM set address dodaję pewną małą modyfikację polegającą na tym, że zapamiętuję ostatni adres, pod który się odwołuję. Dzięki temu w implementacji tej mojej funkcji uproszczonej, która miałaby się odwoływać do ostatnio adresowanej komórki, po prostu będę używał tego wcześniej zapamiętanego adresu. To oczywiście w żaden sposób nie przyspiesza mi wykonywania operacji na pamięciach dynamicznych, ale powoduje, że te moje funkcje są kompatybilne z tymi wcześniej zdefiniowanymi funkcjami dostępu do pamięci statycznych. Ponieważ ta moja funkcja start_mem_testing w tej chwili jest zdolna do testowania zarówno pamięci SRAM, jak i DRAM, w związku z tym ja tutaj do niej dołożyłem kilka małych poprawek. Tak jak widzicie, taki mały prolog, który zajmuje się odpowiednią inicjalizacją pinów I/O w zależności od tego, z jakim typem pamięci mamy do czynienia oraz odpowiednią inicjalizacją timerów. No i to za sobą wymusiło jeszcze zmianę w jednej funkcji, mianowicie w funkcji mem_access_time. Tak jak widzicie, te czasy dostępu przy zapisie i odczycie określone przez użytkownika ja zapisuję w tej chwili nie bezpośrednio do timera, ale do zmiennych pomocniczych, po to, żeby później w wywoływanych funkcjach inicjalizacji timera po prostu użyć tych zmiennych do inicjalizacji odpowiednich liczników, tak jak tutaj to widzicie. No i to są takie kosmetyczne zmiany w programie. No to teraz możemy ten program odpalić, no i zobaczmy, czy to wszystko działa. A więc tak jak poprzednio odpalamy sobie RealTerma, następnie określam parametry tej mojej pamięci. Jak widzicie, ona ma magistralę danych o szerokości 4 bitów, magistralę adresową 16-bitową, z czego adres CAS to 8 bitów, no i określam, że jest to typ pamięci DRAM. Wydaję jeszcze przy okazji kolejne polecenie określające czas dostępu na 120 nanosekund, ponieważ taką pamięcią dysponuję. No i teraz mogę wydać to polecenie test, które rozpocznie właściwy test pamięci. No jak widzicie, zostałem poinformowany, że testuję pamięć typu DRAM, zostaną użyte czasy dostępu dla odczytu i zapisu 125 nanosekund, testowanie magistrali danych, magistrali adresowej przebiegło poprawnie, no i testowanie samej pamięci również przebiegło poprawnie. No to pierwsze koty za płoty jest OK. No to spróbujmy małego overclockingu. Ustawiłem sobie czasy dostępu do pamięci na 83 nanosekundy. Pamiętacie, że ja nie mogę tutaj sobie dowolnego czasu wybrać, dlatego że to wynika z granulacji użytego timera, ponieważ on jest taktowany zegarem o częstotliwości 24 MHz. W związku z tym mogę te czasy określać z dokładnością jakieś niecałe 42 nanosekundy. W związku z tym jeden niższy czas to jest 83 nanosekundy. Wybieram sobie wobec tego ten czas, zapodaję test, no i pamięć przechodzi, czyli widać, że jest ona podatna na overclocking. No to zróbmy jeszcze bardziej ekstremalny overclocking. Ustawię sobie tym razem ten czas dostępu na 40 kilka nanosekund. Odpalam test. No jak widzicie, kaplica, nie działa pamięć. Nie jest to dla mnie specjalnie zaskakujące, bo to naprawdę już jest bardzo skrócony czas dostępu. No jak widzicie, test został przerwany na samym początku podczas testowania magistrali danych. Dlaczego? Ano dlatego, że przy tych czasach dostępu nie udało nam się nic zapisać. W związku z tym już ten pierwszy test wykazał błąd, no i dalej ta procedura jest przerywana. Dalsze testy nie mają sensu. Ja sobie tutaj zrobiłem jeszcze jeden mały test, który powinien wykazać błąd, a mianowicie ustawiłem szerokość magistrali danych na 5 bitów. Ta moja pamięć obsługuje tylko 4-bitową magistralę danych, więc zobaczmy, co się stanie w tym przypadku. No jak widzicie, tutaj również test wykazuje nam błąd, przy czym magistrala danych paradoksalnie przeszła test. To wynika prawdopodobnie z pojemności pasożytniczych, które na niej występują, które trochę zachowują się jak pamięć. Natomiast już test magistrali adresowej wykazał nam problem, dlatego że nie udało nam się odczytać wcześniej zapisanej wartości, więc sam test danych już tutaj nie jest wykonywany. No więc widać, że to wszystko działa OK. Jak widzicie, jeżeli zmienię sobie magistralę danych ponownie na 4-bitową,
8-bitową, to w tym momencie moja pamięć ponownie przechodzi poprawnie ten test. Tak przy okazji widzicie, że przetestowanie pamięci o pojemności 64 kilokomórek jest nawet całkiem szybkie i w stosunku do innych testerów dostępnych w internecie naprawdę te testy przebiegają całkiem sprawnie. Oczywiście w przypadku pamięci o szerokości magistrali danych wynoszącej 1 bit będą testowane zdecydowanie szybciej. Jeżeli byście mieli więcej takich pamięci, to oczywiście można je połączyć równolegle, rozdzielając tylko same linie danych, w ten sposób na przykład tworząc magistralę o szerokości od 1 do 8 bitów, no i w ten sposób jednocześnie można testować kilka kości naraz. No na przykład mogę sobie połączyć dwie moje 4-bitowe kości pamięci, tworząc 8-bitową magistralę danych i obydwie kości testować jednoczasowo, co oczywiście skróci mi całkowity czas trwania testu. No to jak nam tak dobrze idzie, a wasza cierpliwość jeszcze nie jest na wykończeniu i chcecie dalej oglądać ten odcinek, to zróbmy jeszcze jedną bardzo fajną rzecz. Powiedziałem wam, że z tych starych pamięci DRAM, te nowsze z tych starszych, dysponują jeszcze jednym specyficznym cyklem odświeżania, który nazywa się CAS before RAS. W tym cyklu generujemy sekwencję sygnałów najpierw CAS, potem RAS, co umożliwia nam inicjalizację cyklu odświeżania bez konieczności podania adresu odświeżanego rzędu, dlatego że ten adres pamięć generuje sobie sama wewnętrznie. No to spróbujmy zaimplementować właśnie taką funkcję, po to, żeby sprawdzić, czy także ta funkcja nowszej pamięci działa poprawnie. A więc rozszerzymy sobie możliwości naszego testera. No więc tak jak widzicie, ja sobie w tym momencie dodaję obsługę nowego polecenia, które nazwałem CBR Test, które właśnie będzie przeprowadzać test odświeżania typu CAS before RAS. Więc dodałem sobie to polecenie, to teraz muszę jeszcze napisać funkcję, która je będzie wykonywać. Tak jak widzicie, ta funkcja DRAM CBR Test na początku sprawdza, czy mam do czynienia z pamięcią typu DRAM. Jeżeli nie, to wyświetla komunikat o błędzie, dlatego że tego typu test oczywiście ma sens tylko i wyłącznie w przypadku tych nowszych pamięci DRAM. Następnie tą pamięć inicjalizuje, tak jak wcześniej to już poznaliśmy, czyli kopiuje odpowiednie funkcje z innych wcześniej napisanych funkcji. No i teraz nastąpił mały moment zastanowienia. W jaki sposób możemy przetestować to odświeżanie CBR? Oczywiście najprościej byłoby go po prostu wygenerować i sprawdzić, czy zawartość pamięci DRAM jest poprawnie przechowywana. W teorii brzmi to dobrze i prosto, ale w praktyce, o czym za chwilę się przekonacie, wcale to nie jest takie oczywiste i taki test nie byłby specjalnie dobry. W związku z tym musimy zastosować troszeczkę inne podejście. Sam tryb odświeżania jest bardzo prosty do realizacji, dlatego że jedyne co musimy zrobić, to najpierw wygenerować sygnał CAS, a po nim sygnał RAS. Następnie te sygnały muszą być odpowiednio długi czas aktywne po to, żeby doszło do odświeżenia, no i potem już możemy wykonywać normalne cykle pracy pamięci. Więc tutaj sama generacja tego odświeżania jest bardzo prosta. No i zauważcie, że w tym momencie adres odświeżanego rzędu generowany jest wewnętrznie przez pamięć. No i właśnie ten fakt możemy wykorzystać w naszym teście, a mianowicie musimy sprawdzić, czy rzeczywiście ten wewnętrzny licznik pamięci prawidłowo generuje kolejne adresy poszczególnych rzędów do odświeżenia. Jak to zrobić? No tutaj na szczęście nie musimy specjalnie kombinować, dlatego że jedno z możliwych rozwiązań zostało nam bezpośrednio wskazane w nocie katalogowej jednego z układów pamięciowych. Skoro pamięć generuje kolejne adresy RAS, to w tym momencie, jeżeli będziemy zapisywać coś do komórki pamięci pod wskazany adres CAS, to ta wartość będzie zapisywana na kolejnych stronach. Oczywiście wtedy, kiedy licznik działa poprawnie. A więc jak widzicie, działanie tego algorytmu jest bardzo proste i polega na tym, że najpierw wpisujemy na przykład wartość 0 pod wskazany adres CAS, następnie generujemy odświeżanie CAS before RAS, co powoduje zmianę adresu RAS, następnie znowu wpisujemy 0, ale tym razem ta nowa wartość będzie miała ten sam adres kolumny, ale inny adres rzędu. I w ten sposób wpisujemy te zera tak długo, aż skończą nam się rzędy. A więc po tym kroku komórki we wskazanej kolumnie we wszystkich rzędach będą miały wartość 0. No to teraz czas na krok drugi. W tym kroku odczytujemy z kolejnych rzędów wartości, one powinny wynosić 0. Po odczycie zmieniamy tą wartość na 1, no i przechodzimy do kolejnego cyklu odświeżania, a więc zmieniamy automatycznie adres odczytywanego i zapisywanego rzędu. I w ten sposób przelatujemy po wszystkich rzędach. No i teraz, jeżeli odświeżanie CBR działa poprawnie, to powinniśmy mieć tyle odczytanych zer, ile mamy rzędów w naszej pamięci. No to przejdźmy do implementacji tego algorytmu. Ja sobie tutaj napisałem taką prostą funkcję, którą nazwałem check and change. Ta funkcja przyjmuje jako argument wartość 0 lub 1. Ta wartość będzie wpisywana do tych komórek pamięci w poszczególnych rzędach. Ponieważ we wszystkich rzędach będziemy zawsze wpisywać tą samą wartość, więc ja na tą moją magistralę danych po prostu tą wartość będę jednokrotnie wystawiał. No i teraz możemy przejść do samego algorytmu sterowania. Ten algorytm jest opisany w nocie katalogowej na tym rysunku, który tutaj teraz widzicie. Normalnie musiałbym tylko najpierw aktywować sygnał RAS, a potem CAS, ale ponieważ tutaj jeszcze muszę dokonać odczytu i zapisu, więc ten przebieg sygnałów sterujących będzie troszeczkę bardziej skomplikowany. Tak
jak tutaj widzicie, w przypadku operacji odczytu muszę najpierw oczywiście wygenerować sygnał CAS, potem raz, potem na chwilę deaktywuję sygnał CAS, wystawiam adres odczytywanej kolumny oraz aktywuję strop odczytu OE. Dzięki temu na magistrali powinna się pojawić wartość odczytywanej komórki pamięci. Podobnie, tak jak widzicie, w przypadku operacji zapisu ten początek jest dokładnie taki sam. Również deaktywuję sygnał CAS, następnie wystawiam adres zapisywanej komórki pamięci, tyle tylko, że jednocześnie oczywiście aktywuję strop zapisu, co powinno spowodować zapis tej nowej wartości do pamięci, po czym ponownie aktywuję sygnał CAS. No i tutaj pierwsza uwaga, ponieważ ja zawsze będę zapisywał pod ten sam adres kolumny, wobec tego tak naprawdę nie muszę zmieniać tego adresu i nie muszę go wystawiać na magistrali. W tym momencie nieważne jaki adres CAS wybiorę, ważne, żeby on zawsze był taki sam. Dlatego ja w tych rejestrach adresowych tutaj nie będę specjalnie grzebał. Natomiast mam inny mały problem. Mianowicie do tej pory tym sygnałem CAS sterowałem poprzez timer. On był generowany całkowicie sprzętowo. Ja oczywiście nadal mógłbym nim sterować całkowicie sprzętowo, ale pomyślałem, że lepiej będzie zrobić pewną hybrydę sprzętowo-software'ową, dodatkowo pokazując Wam pewne zawiłości korzystania z timera. A mianowicie, dopóki mam włączony timer TCB1, to on ma całkowitą kontrolę nad stanem pinu I/O. W związku z tym nie mogę zmieniać jego wartości poprzez modyfikację rejestru pin-out, który normalnie steruje wartością tego pinu. Stąd też, ażeby móc teraz ponownie ręcznie sterować tym pinem I/O, muszę go odłączyć od timera. Najprościej zrobić to w ten sposób, jak tutaj widzicie, czyli ja sobie wyłączam na chwilę timer i w ten sposób odzyskuję kontrolę nad stanem tego pinu. Ale tutaj wykorzystuję jeszcze dodatkowy mały bajer. Zauważcie, że za każdym razem, kiedy chcę ręcznie sterować tym sygnałem raz, to jego wartość wynosi 0. Natomiast kiedy nie chcę nim sterować, jego wartość powinna wynosić 1. No i teraz mój timer spoczynkowo, kiedy przejmuję kontrolę nad tym pinem, właśnie nadaje mu wartość 1. Natomiast ja mogę sobie tak zmienić stan rejestru out sterującego tym pinem, ażeby on nadawał mu wartość 0. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Za każdym razem, kiedy timer przechwytuje ten pin, nadaje mu wartość 1, natomiast kiedy odłączę timer od tego pinu, to kontrolę przejmuje rejestr out, nadając temu sygnałowi wartość 0. A więc mam dokładnie to, co potrzebuję, przy okazji zrealizowane przy pomocy minimalnego zestawu instrukcji. Alternatywnie mógłbym zrobić to samo, zmieniając długość generowanego impulsu przez timer oraz aktywując go przez event system, ale to wymagałoby większej liczby instrukcji i w efekcie byłoby bardziej czasochłonne. Także jak widzicie, sprzęt sprzętem, ale jeżeli to jest możliwe, należy zawsze korzystać z najlepszych rozwiązań. W tym wypadku najlepsze w mojej opinii rozwiązanie to będzie hybryda software'owo-hardware'owa. No to przechodzimy do generowania sekwencji. Jak widzicie, pierwsza instrukcja odłącza timer, co powoduje przejście sygnału CAS w stan niski, następnie aktywuje sygnał raz. W ten sposób aktywuje odświeżanie CAS before raz, następnie ponownie aktywuje timer, co powoduje przejście CAS w stan wysoki. No i teraz mogę dokonać mojej sekwencji operacji na pamięci. Pierwsza operacja to będzie operacja odczytu z pamięci. Odczytuję to dokładnie tak samo, jak robiłem to wcześniej, tylko modyfikuję te funkcje po to, żeby je przyspieszyć. Jak pamiętacie, ja w tym momencie nie muszę generować adresu, dlatego że część raz adresu jest generowana sprzętowo przez licznik znajdujący się w pamięci, natomiast ta część CAS musi być stała, w związku z tym też mnie nie obchodzi, ile ona w tej chwili wynosi, bo zupełnie mnie nie interesuje, którą komórkę w ramach jednego rzędu zapisuję. Ważne, żeby to była zawsze ta sama komórka. I dopóki nie majstruję przy adresie CAS, to mam tą gwarancję zapewnioną. No a więc tym razem sprzętowo sobie aktywujemy przy pomocy timera sygnał CAS, w międzyczasie aktywuję sygnał OE, co aktywuje mi odczyt zawartości komórki. Po odpowiednim czasie, równym czasowi dostępu do tej pamięci, odczytuję z magistrali tą wartość. Jeżeli odczytywana wartość komórki pamięci zgadza się z tą wartością przeze mnie oczekiwaną, to w tym momencie sobie tutaj zwiększam wartość tego licznika CNT, który informuje mnie o ilości poprawnie odczytanych komórek, a więc o ilości rzędów w mojej pamięci, które są poprawnie adresowane przez ten wewnętrzny licznik. No to teraz jeszcze druga część, czyli funkcja zapisu. Tutaj znowu nie muszę manipulować adresem, ponieważ on na wszystkich stronach będzie dokładnie taki sam. No i przy zapisie oczywiście ta sekwencja WR-CAS jest generowana automatycznie przy pomocy dwóch timerów, dokładnie tak samo jak to miało miejsce wcześniej. No i tutaj musimy dokonać jeszcze tylko jednej małej zmiany. Mianowicie wcześniej korzystaliśmy z takiego trybu zapisu, który nazywa się Early Write i w tym trybie najpierw aktywujemy sygnał WE, a następnie aktywujemy sygnał CAS. W tym trybie testowania CBR musimy zmienić tą
funkcję zapisu, dlatego że najpierw musimy wygenerować sygnał CAS, a potem sygnał WE. Ale ponieważ obydwa sygnały są generowane całkowicie sprzętowo przez timer, więc ta zmiana jest czysto kosmetyczna i ogranicza się tylko do zmiany wartości dwóch rejestrów timera TCA0, który jest odpowiedzialny za generowanie tej sekwencji WE CAS. No to po tej zmianie możemy sobie ponownie rzucić okiem na oscylogram, no i widzicie, że rzeczywiście teraz najpierw generujemy sygnał CAS, a potem sygnał WE, co rozwiązuje nasz problem. No to ja sobie odpalam ten napisany wcześniej kod, no i spójrzmy, jak wyglądają wygenerowane przez te funkcje przebiegi czasowe. Na oscylogramie widzimy, że rzeczywiście najpierw dochodzi do aktywacji sygnału CAS, a następnie RAS, co inicjalizuje nam odświeżanie typu CBR. Następnie CAS rzeczywiście przechodzi do stanu nieaktywnego, po czym go znowu aktywuje, jednocześnie aktywując strop OE, co inicjalizuje mi operację odczytu z pamięci. Następna sekwencja jest generowana przez tą część funkcji odpowiedzialną za zapis, a więc widzimy, że ponownie dochodzi do aktywacji sygnału CAS, a następnie strobu WE, co generuje mi zapis, po czym deaktywujemy sygnał CAS i RAS, co kończy mi całą operację testowania jednej strony pamięci. No a więc na oscyloskopie wygląda to świetnie. Jak widzicie, czas wykonywania całej operacji jest bardzo krótki, to jest jakieś 3,7-3,8 mikrosekundy. Ten czas jest bardzo ważny, dlatego że zauważcie, że ja w ten sposób generuję operację odświeżenia pamięci całkowicie sprzętowo, a więc muszę się zmieścić w tym limicie 4 milisekund, jaki mam dla odświeżenia wszystkich wierszy. To będzie szczególnie ważne dla pamięci o większej pojemności, w których ta liczba wierszy jest odpowiednio wysoka. Dzięki temu, że ta moja funkcja jest wykonywana bardzo szybko, to mogę zagwarantować poprawne odświeżanie nawet w przypadku pamięci, które składają się z ponad 1000 wierszy, a więc właściwie maksymalnych sensownych pamięci, jakie kiedykolwiek przy pomocy tego urządzenia będę testował. No to teraz jeszcze czas na test w realu, a więc odpalam sobie RealTerma, ustawiam odpowiednią liczbę linii adresowych. Dla tej mojej pamięci ona wynosi 16, linii CAS jest 8, a więc linii RAS jest również 8. Ustawiam czasy dostępu na 125 nanosekund, co dla mojej pamięci jest w zupełności ok. No i odpalam tą moją funkcję testowania odświeżenia CBR. No jak widzicie, wszystko przebiegło poprawnie. Rzeczywiście odczytałem poprawnie 256 rzędów, które są automatycznie odświeżane. No to teraz zróbmy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie zwiększę liczbę linii adresowych do 18, natomiast linii CAS do 9, czyli linii RAS też będzie 9, co odpowiada 512 rzędom. Oczywiście ciągle użyję tej samej pamięci, która ma tylko 256 rzędów. Zobaczmy, co się w tym momencie stanie. Jak widzicie, zgodnie z oczekiwaniami, funkcja zwróciła mi informację, że mam do dyspozycji tylko 256 poprawnie odświeżanych rzędów ze wszystkich, które teoretycznie powinny być 512. A więc jak widzicie, ta funkcja nam zawsze podaje liczbę poprawnie odświeżanych rzędów, a więc maksymalną wartość, do której zlicza ten wewnętrzny licznik RAS. Dlatego w przypadku tego testu możemy podawać śmiało większe pojemności pamięci niż ta pojemność, z którą rzeczywiście mamy do czynienia. Ta wartość podana na końcu zawsze będzie wartością poprawną. W przypadku pamięci, która by taki test oblała, ta podana ilość poprawnie odświeżanych rzędów będzie niższa niż ilość teoretycznych rzędów, które występują w tej pamięci, czyli w tym wypadku byłaby to wartość niższa od 256, natomiast w przypadku pamięci, które w ogóle nie wspierają tego trybu odświeżania, czyli w przypadku tych naprawdę starych pamięci DRAM, odczytana wartość wynosiłaby 1. Ponieważ ja niestety na podorędziu nie mam tego typu pamięci, w związku z tym nie mogę Wam tego pokazać. No to już zupełnie na sam koniec sprawdźmy sobie jeszcze jedną bardzo ciekawą funkcję. Mówiłem Wam wcześniej, że te pamięci są bardzo dobre, ale mają krótką pamięć, dlatego że ten czas retencji danych, zgodnie na przykład z tą notą katalogową, wynosi tylko 4 milisekundy. Dla współczesnych pamięci DRAM, jakie znajdują się w używanych przez nas komputerach, te czasy retencji są niewiele dłuższe i sięgają generalnie 64 milisekund. A więc bez odświeżania te dane z pamięci bardzo szybko powinny się gubić. Ale czy rzeczywiście tak jest? Ja sobie tutaj napisałem taką funkcję DRAM Slow Refresh Test, w której zapisuję sobie jakiś tam wzorzec testowy do tej mojej pamięci. Następnie, tak jak tutaj widzicie, wyłączam odświeżanie, czekam sobie jakiś czas, po czym sprawdzam, czy ten mój wzorzec ciągle w tej pamięci się utrzymał. W przypadku, kiedy odczytywana zawartość komórki pamięci jest inna niż oczekiwana, to zwiększam sobie ten licznik błędów, który następnie wyświetlam użytkownikowi. No i zobaczcie, w RealTermie odpalam sobie tą funkcję i co się dzieje? Nawet przy braku odświeżania przez 5 sekund ten odczytywany wzorzec ciągle jest poprawny. Jaki z tego płynie wniosek? Może tych określonych przez producenta czasów odświeżania wcale nie musimy przestrzegać. Ja sobie tutaj przeprowadziłem jeszcze jeden bardzo prosty test. Odpalam tego RealTerma, jak widzicie, ta moja pamięć ciągle przechodzi ten test poprawnie, mimo bardzo zwolnionego odświeżania co kilka sekund. No i teraz wziąłem sobie suszarkę i postanowiłem tą pamięć troszeczkę podgrzać. No jak widzicie, wrzuciłem sobie pod tą pamięć termoparę, podłączyłem multimetr, no i podgrzałem ją do jakichś 70 stopni. I zobaczcie, co teraz się dzieje. Nagle pojawiają się błędy. Jeżeli myślicie, że w ten sposób po prostu przegrzałem pamięć i ją uszkodziłem, to nic bardziej mylnego. Zobaczcie, że jak ta
ta pamięć znowu z temperaturą dochodzi do temperatury otoczenia, to w tym momencie te błędy znowu znikają i pamięć działa poprawnie. Co się wobec tego stało? No wraz z podgrzaniem tej pamięci zwiększyliśmy ruchliwość nośników, a więc także upływności w tych kondensatorach przechowujących informacje. No i w ten sposób ta informacja jest po prostu gubiona, a więc widzicie, że te parametry jednak musimy przestrzegać. Przy zwolnionym odświeżaniu taka pamięć będzie działać poprawnie, ale tylko w ograniczonym zakresie temperatur. Dla pełnego zakresu temperatur pracy tej pamięci musimy przestrzegać tego katalogowego czasu odświeżania co 4 milisekundy. Z tego płyną dwa ważne wnioski. Pierwszy, musimy rozumieć noty katalogowe i musimy rozumieć opisywane w nich parametry. Ale o tym może jeszcze powiem Wam kiedyś w przyszłości. Drugi wniosek jest bardzo ciekawy, szczególnie dla tych z Was, którzy mają zacięcia hakerskie. Jak widzimy, jeżeli pamięć DRAM, a dotyczy to także tych nowoczesnych pamięci, które znajdują się w wykorzystywanych przez nas komputerach, odpowiednio schłodzimy, to czas przechowywania w nich danych ulega znacznemu wydłużeniu, nawet pomimo braku odświeżania, a nawet braku zasilania tej pamięci. W efekcie możemy odczytać z pamięci dane, do których normalnie nie mielibyśmy dostępu ze względu na przykład na ich szyfrowanie albo odmowę dostępu przez używany system operacyjny. No to teraz już na sam koniec ja sobie przetestuję te pamięci, które kiedyś tam kupiłem, sprawdzę, czy one są dobre. Te moje pamięci mają organizację 64 kilokomórek razy 4 bity, no więc po kolei sobie je wkładam do tego mojego programatora, testuję. Jak widzicie, to idzie całkiem sprawnie i przetestowanie tych kilku układów nie zajmuje specjalnie dużo czasu. Oczywiście, gdybym miał tutaj podstawkę ZIF, to byłoby mi o wiele łatwiej, no ale nawet bez tej podstawki, używając płytki stykowej, nie jest źle. Wymiana tej pamięci i testowanie nie jest tutaj najmniejszym problemem. Te moje kolejne pamięci przechodzą poprawnie testy. Czyli przetestowałem sobie 8 kolejnych układów, wszystkie układy przeszły poprawnie testy, a więc jak widzicie, mam do dyspozycji 256 KB sprawnej pamięci typu DRAM. No to jak myślicie, do czego ją mogę wykorzystać? Może macie pomysły na jakieś projekty, w których można by ją użyć? Jeśli tak, to napiszcie mi o tym w komentarzach. Także jak widzicie, pamięci DRAM nie są takie straszne, jak je malują. Mam nadzieję, że jak zwykle poznaliście coś ciekawego, nauczyliście się czegoś nowego. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.